Witam serdecznie w tym specjalnym odcinku prognozy na 2023 rok. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Oczywiście na samym początku informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z platformy Bloomberga. Prognozy na 2023 rok. Na samym początku jednak informuję, że zgodnie z moją logiką i filozofią inwestycyjną reagowania, a nie prognozowania, nie przywiązuję się zbytnio do tego, co za chwilę powiem. Nie stawiam na to żadnych swoich pieniędzy. To jest tylko ćwiczenie intelektualne, ćwiczenie własnej intuicji na podstawie ponad 20-ponadletniego doświadczenia. Taka zabawa intelektualna, by pokazać najbardziej prawdopodobny scenariusz, ponieważ ja w tym wpisie będę mówił tylko o tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszu, który ma moje miejsce się wydarzy. Nie będę kreślił żadnych alternatywnych scenariuszy do tego scenariusza głównego, o którym za chwilę będę mówił. No i oczywiście prognoza na 2023 rok zakłada według mnie, że będzie status quo wojny na Ukrainie, że tutaj nie będzie ani eskalacji, ani deeskalacji konfliktu zbrojnego, że konflikt zbrojny przez 2023 rok będzie miał miejsce. No i oczywiście moim zdaniem będzie to determinowało scenariusze makroekonomiczne i rynek będzie musiał się do tego dostosować. Każda deeskalacja będzie wpływać optymistycznie, pozytywnie na ten scenariusz opisywany teraz, a każda eskalacja konfliktu oczywiście negatywnie na ten scenariusz, który będzie za chwilę przedstawiony. Scenariusze makro będą przede wszystkim najważniejsze i oczywiście na pierwszym wykresie widzimy, jakie są prognozy, bo bazuję tutaj na tych najnowszych prognozach Fedu. Te prognozy Fedu oczywiście zakładają spowolnienie gospodarcze, ale rynek także zastanawia się, co może przynieść ten 2023 rok. Spodziewam się oczywiście dużych wahań. Zauważmy, że na przestrzeni ostatnich co najmniej 2 lat mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi szokami, dynamicznymi ruchami na różnych klasach aktywów. Kształty zmian, które obserwujemy, przybierają formę litery V albo odwróconego V. Taka zmienność może mieć miejsce także w przyszłym roku, więc bądźmy naprawdę bardzo, ale to bardzo na to wyczuleni, że te duże wahania cały czas mogą mieć miejsce. No i oczywiście polityka makroekonomiczna, polityka gospodarcza będzie musiała za tym nadążać i myślę, że to jest jedno z głównych zagrożeń dla przewidywań różnych innych prognoz. Jak jednak rynek tutaj prognozuje, oczywiście widzimy, że zdecydowana większość uczestników ankiety bloombergowej zakłada raczej takie miękkie lądowanie gospodarki, a nie jakieś bardzo długie i uciążliwe zjawisko, jakim jest recesja. To spowolnienie gospodarcze w formie nawet może recesji może się pojawić w pierwszej połowie 2023 roku, a później już ma być ożywienie gospodarcze związane z normalnym cyklem gospodarczym i przede wszystkim oczywiście największą obawą będzie inflacja i to będzie determinowało praktycznie wszystkie ruchy na aktywach na całym świecie, a prawdopodobnie, jak wiemy, indeks giełdowy Standard & Poor's bardzo dobrze przewidzi, jaki faktycznie będzie realizowany scenariusz w gospodarce. Ja ten wykres pokazuję bardzo często, pokazuje on zachowanie indeksu Standard & Poor's w ujęciu tygodniowym względem średniej 200-sesyjnej. Jeżeli indeks Standard & Poor's na przestrzeni następnych tygodni, miesięcy i kwartałów przebije średnią 200-sesyjną, to będzie to jednak sygnalizowało dyskontowanie scenariusza twardego lądowania, bardziej długotrwałej recesji, ponieważ giełda dyskontuje procesy gospodarcze na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, czyli mniej więcej na jesieni 2023 roku. Jeżeli jednak średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym się obroni, to w takiej sytuacji faktycznie giełda będzie dyskontowała miękkie lądowanie, raczej tylko osłabienie gospodarcze i oczywiście te scenariusze aktywa ryzykowne będą wtedy bardziej grane pod uwagę. Dlaczego scenariusze makroekonomiczne będą zdecydowanie najważniejsze? No, ponieważ tematem numer 1 w 2022 roku była inflacja, która na całym świecie się rozlała, a jeszcze wybuch wojny spotęgował zjawiska prowadzące do inflacji. No i oczywiście teraz
W 2023 roku także inflacja będzie szczególnie ważnym tematem i trend na inflacji będzie determinował politykę monetarną, a efekt bazy na całym świecie będzie sprawiał, że z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem inflacja na całym świecie będzie spadać. I oczywiście to będzie prowadziło do tego, że polityka monetarna będzie musiała się do tego dopasować. Te zjawiska, które teraz obserwujemy, prawdopodobnie będą tworzyły swoje apogeum ekstremum w Europie na przełomie tego i 2023 roku. W Stanach Zjednoczonych szczyt inflacji już był pół roku temu. No i polityka monetarna będzie musiała za tym nadążyć. Więc drugim efektem tego, jaki będzie trend na inflacji, będzie trend na stopach procentowych. I na chwilę obecną te następne dwa wykresy pokazujące implikowaną stopę procentową na zakończenie wczorajszej sesji na Wall Street i w Europie pokazują, że implikowana stopa procentowa wynosi 4,97 i to jest punkt odniesienia dla czerwca 2023 roku. W okolicach 5% ma być osiągnięty szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a dla strefy euro widzimy, że we wrześniu na poziomie 3,50%. I zauważmy także te ważne trendy, które obserwujemy w ostatnich tygodniach, że przyspiesza oczekiwanie na dalsze agresywne jastrzębie podejście Europejskiego Banku Centralnego i przybliża się oczekiwanie na to, że Fed będzie już bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych i będzie łagodził swoje nastawienia. To moim zdaniem będzie miało bardzo duże implikacje dla rynków finansowych. No i oczywiście widzimy także, że rynek oczekuje, że możliwe będzie obniżanie stóp procentowych w drugiej połowie 2023 roku od Stanów Zjednoczonych, a nawet już tutaj myśli się o tym, że stopy procentowe będą obniżane w Europie i nawet w Polsce. I to jest coś, co będzie dla nas także szczególnie istotne. Więc w pierwszej kolejności patrzmy, jaki będzie trend inflacyjny, później jaka będzie tego konsekwencja w postaci trendu na stopach procentowych. No i oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli te scenariusze, które teraz obserwujemy, bo tutaj na tym następnym wykresie widzimy, jaka jest rozbieżność w oczekiwaniach co do tego, jakie będą stopy procentowe realne tworzone przez Bank Centralny, a jakie są oczekiwania rynkowe. I widzimy tutaj, że te stopy procentowe pod koniec 2023 roku mają zacząć wyraźnie spadać i to nawet szybciej niż jeszcze wcześniej zakładano. Dlatego też, jeżeli faktycznie stopy procentowe zaczną spadać w 2023 roku, w drugiej połowie tego roku, to osobiście uważam, że 2023 rok, i to jest moja pierwsza prognoza na 2023 rok, że ten rok będzie rokiem obligacji. Spodziewam się, że to właśnie obligacje dadzą największą dodatnią stopę zwrotu, że ten rok będzie bardzo atrakcyjny dla inwestowania właśnie w tego rodzaju aktywa. Tylko i wyłącznie pod względem spekulacji na to, że inflacja będzie spadać, a banki centralne będą już myślały o obniżaniu stóp procentowych. Więc 2023 rok, moja pierwsza prognoza, że to będzie rok obligacji. I oczywiście widzimy tutaj na tym następnym wykresie, jak bardzo właśnie spadają oczekiwania rynkowe co do perspektyw stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2023 roku i w 2024 roku. I jak bardzo zmniejszać się będzie atrakcyjność amerykańskiego dolara względem funta brytyjskiego, europejskiej waluty, a nawet szwajcarskiej waluty, a to moim zdaniem będzie implikowało następne wnioski, że ten rok może nie być korzystny dla amerykańskiego dolara, który także wycenia siłę, atrakcyjność amerykańskiej waluty na przestrzeni następnych 6, 9, być może nawet więcej miesięcy, jako że te widełki, ta rozbieżność, ten spread między stopami procentowymi w strefie euro, a w Stanach Zjednoczonych ma się zmniejszać z potencjałem do tego, żeby się jeszcze bardziej zmniejszał w 2024 roku, więc to może być fundamentalne paliwo ku temu, żeby amerykański dolar tracił na wartości z bardzo dużymi konsekwencjami dla praktycznie wszystkich innych klas aktywów, przede wszystkim związanych z ryzykiem. Bo jeszcze raz przypominam, jeżeli amerykański dolar się umacnia, oznacza to, że kapitał z całego świata płynie do Stanów Zjednoczonych, do Wall Street, do aktywów amerykańskich, amerykańskiej giełdy, przede wszystkim do amerykańskiego dolara i do amerykańskich obligacji. Natomiast kiedy występuje tendencja odwrotna, gdy amerykański dolar się osłabia, oznacza to, że kapitał z Wall Street ucieka i szuka na całym świecie stopy zwrotu.
szukają przede wszystkim na rynkach emerging markets i jednym z głównych beneficjentów może być rynek taki jak rynek krajowej waluty. Także ja osobiście uważam, że 2023 rok raczej nie będzie korzystny dla amerykańskiego dolara i że za rok będziemy wyżej niż jesteśmy obecnie. No i oczywiście, jeżeli giełda papierów wartościowych zdecyduje się obronić tą średnią dwustosunkowo, to rynek może także zacząć dyskontować scenariusz optymistyczny i że te spadki rynkowych stóp procentowych będą korzystne dla giełdy papierów wartościowych. Jednak osobiście uważam, że dopiero perspektywa naprawdę już wyraźnych decyzji o obniżkach stóp procentowych spowoduje atrakcyjność giełdy papierów wartościowych. Dlatego spodziewam się, że pierwsza połowa 2023 roku raczej nie będzie atrakcyjna, nie będzie dobra dla giełd papierów wartościowych. Dopiero z każdym miesiącem zbliżania się do końca 2023, zwłaszcza w czwartym kwartale, ale myślę, że w trzecim już też, pojawi się popyt, który będzie starał się wydźwignąć indeksy giełdowe na coraz wyższe poziomy, licząc na to, że cykl obniżek stóp procentowych będzie fundamentalnie korzystny dla wycen spółek giełdowych. Dlatego też moja trzecia prognoza, po tym jak spodziewam się dobrego roku dla obligacji, raczej negatywnego dla amerykańskiego dolara, spodziewam się także, że giełda papierów wartościowych będzie miała negatywny raczej scenariusz w pierwszej połowie, a pozytywny w drugiej połowie 2023 roku i mniej więcej zakończymy 2023 rok ciut powyżej obecnych poziomów, być może nad poziomem 4000 punktów, więc takie są moje przewidywania dla amerykańskiego rynku akcji i oczywiście jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, to giełdy papierów wartościowych na całym świecie będą się zachowywały zdecydowanie lepiej niż Wall Street. To także moim zdaniem warto brać pod uwagę. No i następne aktywo związane z ryzykiem to jest Bitcoin. Bitcoin był moim zdaniem jednym z największych rozczarowań 2022 roku, o czym za chwilę powiem. Natomiast jego bardzo ścisła korelacja z zachowaniem indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych moim zdaniem będzie sygnalizowało podobne zachowanie, że pierwsza połowa 2023 roku raczej nie będzie negatywna, będzie raczej przynosiła nam spadki kryptowalut, w tym Bitcoina. Być może spadniemy nawet w te okolice 10 000 dolarów. Natomiast im bliżej końcówki 2023 roku, im bliżej perspektyw obniżek stóp procentowych, tym bardziej Bitcoin powinien zyskiwać na wartości. No i spodziewam się, że Bitcoin po prostu powieli scenariusz, który będzie tworzony na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street. No i dlaczego ten Bitcoin jest jednym z największych rozczarowań? Pod koniec 2021 roku Salwador przyjął Bitcoina jako walutę płatniczą i okazało się, że Bitcoin zawiódł oczekiwania co do tego, że miało to być aktywo, które będzie zabezpieczało przed inflacją, a tu okazało się, że spadek Bitcoina ponad 70% powoduje, że inflacja w Salwadorze liczona w Bitcoinie też osiągnęła te 70%, więc Bitcoin nie tylko nie spełnił swojego zadania jako zabezpieczenie przed inflacją, ale jeszcze spotęgował to zjawisko inflacyjne, dlatego też absolutnie nie można powiedzieć o tym, że cele, które które stały u podstaw tego, żeby stworzyć kryptowalutę, stały się faktem. Po prostu Bitcoin zawiódł oczekiwania, a zmienność oczywiście także była bardzo tutaj duża. Więc nie można mówić o tym, że to jest jakieś bezpieczne aktywo. Uważam, że Bitcoin jest bardzo spekulacyjnym aktywem, które w przyszłym roku także może być pod wpływem bardzo dużej zmienności, ale będzie ono moim zdaniem bardzo zbliżone, będzie bardzo mocno korelowało z zachowaniem indeksów giełdowych, zwłaszcza tych na Wall Street. No i teraz oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara powinno być takie amerykańskiego dolara powinno także rzutować na zachowanie surowców. Jeżeli oczywiście rynek surowcowy wybierze scenariusze prowzrostowe, a moim zdaniem za rok spotkamy się jednak na poziomach nieco wyższych niż obecnie, spodziewam się raczej, że to nie będzie korzystny, że to nie będzie pierwszy
że pierwsze półrocze 2023 roku nie będzie korzystne dla surowców, a później może się znowu pojawić pewnego rodzaju popyt skorelowany z zachowaniem indeksów giełdowych. Natomiast powinniśmy mniej więcej zakończyć cały 2023 rok na poziomach, które teraz obserwujemy, bądź nieco wyższych, ale nie spodziewam się gładkiego, bardzo dynamicznego jakiegoś trendu, który był obserwowany w 2021 roku. Myślę, że ten rok dla surowców będzie raczej taki po prostu na przeczekanie. No i na samym końcu oczywiście rynki emerging markets. Jako że spodziewam się, zwłaszcza w drugiej połowie 2023 roku, presji na to, żeby ten amerykański dolar zaczął się osłabiać i to dość wyraźnie, to spodziewam się także presji na to, żeby były kupowane rynki emerging markets, rynki rozwijające się, do których zaliczany jest także rynek polski. Więc spodziewam się, że rynki emerging markets zaczną przeżywać nawrót tendencji wzrostowej. Spodziewam się wzrostów presji na to, żeby kupować aktywa związane z ryzykiem. Więc spodziewam się, że za rok indeksy emerging markets będą wyżej, ale oczywiście w pierwszej kolejności będzie to rok obligacji, więc w pierwszej kolejności powinny zyskiwać obligacje rynków emerging markets, więc spodziewam się także wielkiej presji na polskie obligacje i że ten rok będzie także korzystnym rokiem dla polskich papierów skarbowych i oczywiście będzie także korzystny dla krajowej waluty. Spodziewam się umocnienia aprecjacji krajowej waluty, presji na to, żeby pokonywać najbliższe wsparcia i że zakończymy 2023 rok na wyraźnie niższych poziomach na euro-złotym niż jest to teraz. I oczywiście będzie to pochodną zachowania globalnych przepływów finansowych i będziemy także świadkami wzrostów indeksów giełdowych w Warszawie. Giełda papierów wartościowych powinna zakończyć wyraźnie rok 2023 wyżej niż ma to miejsce teraz. A jak pamiętamy, każde teraz takie odbicie od strefy 1250-1500 punktów przynosi nawrót tendencji wzrostowej ku poziomowi 2500 punktów i prawdopodobnie tak też będzie i teraz. Myślę, że korelacja będzie bardzo wyraźna i bardzo silna i tutaj rynek krajowej waluty będzie wpływał przede wszystkim korzystnie na polskie obligacje, a w drugiej kolejności na rynek polskich akcji. Rynek akcji polskich powinien się zachowywać lepiej niż indeksy giełdowe na Wall Street. Taki jest mój punkt widzenia. No i na koniec także polska polityka. Jako że ostatnio co najmniej od 10 lat obserwujemy zanik wpływu czynników politycznych na wycenę polskich aktywów, naprawdę warto sobie to prześledzić. To, co się dzieje na polskiej scenie politycznej ma coraz mniejsze znaczenie, więc też wybory w 2023 roku będą miały raczej moim zdaniem ograniczony wpływ na wycenę polskich aktywów. Wybory będą bazowały na dwóch czynnikach, na bezpieczeństwie i na gospodarce. Tutaj na poziomie bezpieczeństwa nie ma tutaj absolutnie żadnej wątpliwości, że strategia Prawa i Sprawiedliwości była trafna, a w gospodarce oczywiście głównym czynnikiem będzie inflacja i wzrost gospodarczy, ale te dwa czynniki, które na przestrzeni od 2020 roku wpływały na wycenę różnych klas aktywów, na wydarzenia gospodarcze, czyli pandemia i zjawisko zwane wojną, na to polski rząd nie miał żadnego wpływu. Dlatego też spodziewam się, że jeżeli inflacja zostanie opanowana, to także czynnik związany z gospodarką będzie niezwykle sprzyjał temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało trzecią kadencję. No i spodziewam się, że właśnie tak będzie. I oczywiście, jeżeli rynek finansowy zauważy, że będzie bardzo duże i rosnące prawdopodobieństwo, że będzie stabilizacja polityczno-gospodarcza po wyborach, to będzie premiowane bezpieczeństwo i polskie aktywa będą jeszcze bardziej kupowane. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie. Być może na przestrzeni następnych kilku miesięcy przed wyborami pojawi się wpływ wyborów na wycenę polskich aktywów, ale oczywiście przede wszystkim i to głównym czynnikiem, który będzie wpływał na słabość albo siłę polskiego rynku finansowego, będzie słabość albo siła amerykańskiego dolara. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli globalny amerykański dolar
będzie się osłabiał, to będzie to czynnik niezwykle pozytywnie wpływający na polskie aktywa, a jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał, to będzie to negatywnie wpływało na wycenę polskich aktywów. Jako że spodziewam się raczej osłabienia amerykańskiego dolara w tym roku, to spodziewam się także pozytywnego roku dla polskich aktywów. To zjawisko jest bardzo proste, daje wpływowi amerykańskiego dolara około 70-75% siły i wpływu na wycenę polskich aktywów. Polskiej polityce w tym roku może około 15-20% i oczywiście ryzyko geopolityczne także jest dodatkowo powinno być wyceniane w polskich aktywach, ale jest ono przede wszystkim zawarte w sile albo słabości amerykańskiego dolara, dlatego też tylko kilka procent dodatkowego wpływu ryzyka geopolitycznego na polską premię za ryzyko uważam, że trzeba będzie wkalkulować. I podsumowując prognozy na 2023 rok, spodziewam się, że na całym świecie będzie to rok obligacji, że w takiej sytuacji rynek będzie oczekiwał spadku stóp procentowych im bliżej końca 2023 roku, tym bardziej te stopy procentowe powinny być uwzględniane w tendencji spadkowej przy wycenie aktywów. Spodziewam się, że im bliżej końca roku 2023 roku, tym amerykański dolar będzie bardziej słabł na wartości. Powinien być to wtedy także korzystny trend na amerykańskich, a przede wszystkim na akcjach poza Stanami Zjednoczonymi. Spodziewam się hossy na rynkach emerging markets wywołanej zachowaniem amerykańskiego dolara, a Bitcoin powinien się zachowywać bardzo podobnie do giełd papierów wartościowych na Wall Street, a na surowcach flauta. Polskie aktywa powinny zachowywać się bardzo dobrze, lepiej niż generalny rynek, przede wszystkim oczywiście obligacje, w dalszej kolejności giełda papierów wartościowych, a na złotym powinniśmy obserwować aprecjację. Im bliżej końca tego roku, tym bardziej ta presja powinna być obserwowana. Zobaczymy za rok, czy ten scenariusz bazowy się sprawdził. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i w tym materiale, w tym temacie spotykamy się dokładnie za rok. Pozdrawiam i życzę na cały 2023 rok wielkiej, dodatniej, 3-cyfrowej stopy zwrotu. Pozdrawiam jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.